Siemanko ludziska, tu Damian 321. Dziś mam dla was kolejną wideorecenzję. Tym razem znów coś od Hasbro. No niestety. Ale była akurat promocja taka, no to kupiłem. A tym naszym dzisiejszym bejem jest Eldrago Guardian D125B. Zajmijmy się na początku pudełkiem, bo tego pudełka jeszcze nie przerabiałem. Także wiecie. No więc zacznijmy. Tutaj mamy Beja. Tu pokazane, że jest karta w środku pudełka. Beyblade Metal Fury. Eldrago Guardian. Left Spin Top. Performance Top System. BeybladeBattles.com. Defense. Tu znowu nazwę. B159 Eldrago Guardian D125B Left Spin Top. Defense znowu znaczek, że kręci się w lewą stronę. Co tu jeszcze? Kod kreskowy. Let It Rip. Bardzo to mi się podoba. I tak, jak widzicie... Nie widzicie. Ale dobrze, może. 59,99. Przecena na 30 zł. Chociaż tu już tu nie zobaczycie, bo tu ja ledwie już widzę nawet. No dobrze. Jeszcze z tyłu mamy rozpiskę części. I jak widzimy już, że ten dysk jest przeznaczony do obrony. Widać. No dobrze, rozpakujmy to. Gdy już wyjmiemy wszystko, mamy całkiem sporą liczbę części. No więc tak. Najpierw zacznijmy od roboty papierkowej. Czyli, no więc tak, na początek instrukcja, która nic nam nie powie oprócz tego, jak zamontować dysk na wyrzutni. No to każdy już chyba wie. Nie muszę otwierać. Dalej mamy jakąś uletkę czy coś w tym stylu. Nie wiem. Chyba jakiś kontakt chodzi, nie wiem, do Hasbro. Potem zobaczę. I kod. Niestety nie wiem, o co tu chodzi, ale gdy próbowałem wpisać kod, pokazywało mi, że on został już wykorzystany, ale ja go wcale nie wykorzystywałem jeszcze. A pisze tak. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale karta bardzo mi się podoba. Tak, jeszcze porównamy karty. Jak ona tam. Bej. Tak. Tu już mamy na tle jakieś bloki czy coś. Tutaj mamy po prostu takie tło. Dobra. Co jeszcze ten? Tu mamy rozkładane. Tak. I rozpiskę części mamy. Wszystko. Tak. To samo co na pudełku. A tutaj jest tylko kod. A ten kod jest. Takie małe trochę różnice. No dobrze. Teraz czas na wyrzutnia. Wyrzutnia lewoskrętna. Mamy tutaj literkę L. Pomarańczową linkę. No dobrze. No to teraz zacznijmy, zajmiemy się samym dyskiem. Facebolt. I Facebolt to jest, poczekajcie, jak on, chyba Guardian 3, czy coś takiego. Chyba. Nie. Dobra, chuj. Załóżmy, że Guardian sam. Jest to, przepraszam, naklejka holograficzna. Jak dla mnie bardzo ładna. Facebolt
ogółem czarny. Na naklejce mamy tak, czarnego smoka i takie tło. No dobrze. Teraz Energy Ring Guardian. I ta część jest wykonana z metalu. Tak. Dokładnie to samo co u Eldrago Destroy. Też słychać, że metal. Tak. Niebieski. 3 głowy smoka. Pierwsza, druga, trzecia. Takie pomarańczowe szlaczki. No i są. Tutaj od dołu za dokładnie nie jest pomalowane. Widać jego oryginalny kolor, czyli szary. Gdzie nie gdzie. No dobrze. Czas na teraz Fusion Wheel. Eldrago 3. Chyba najlepszy Fusion Wheel jaki jest. I tak, plastikowy oczywiście. I kolorystycznie bardzo ładny. Nawet podobał mi się. I mamy tak. Zrobione części naprzemiennie z plastiku i gumy. Tu mamy tak, pomarańczowy guma, czarny plastik. Guma, plastik i tak ciągle. Są to do moldów, które potem je pokażę. Dalej. D125, czyli Defense 125. 12,5 mm. Taki spin track miał Ray Striker bądź Ray Unicorno. Tak mi się... Nie, chyba nie miał żaden inny bay tego. Dobrze. I nasz B, czyli ball. Jak dla mnie, no taki sobie ten performance tip, który gdzieś mi poleciał. Jest szary, tak jak spin track. No cóż mogę. Teraz złóżmy naszego beja. I tak prezentuje się w Absorb modzie. Chyba tak się nazywa. Nie wiem. Guma wystaje z boku i absorbuje energię. Weźmy tu na przykład Kerbetka i mamy tak. I gdy uderzy w gumę, to on absorbuje tą energię i wszystko. Możemy tak powiedzieć. Nie wiem. I nasz drugi mode, który zapomniałem jak się nazywa. I wystaje mu plastik. Tak, gumy też trochę wystaje. Jeśli... No i tak by wziąć, to wystaje trochę. O, widzicie takie pomarańczowe? No, to guma. Tutaj teraz plastikowe elementy wystają. I nie wiem, ale powiedzcie mi w komentarzach, jak ten mod się nazywa. No cóż, chyba... Co, no sprawdzimy go w walce. Dobra, tylko szybko muszę się streszczać, bo już mam jedną kreskę na aparacie, więc wiecie. Tylko żeby mi bateria nie siadła, bo w tym aparacie strasznie szybko siada bateria. Nawet jak się na maksa naładuje, to nie wiem, parę minut i już koniec. O, co to było?
Au. No dobrze, można powiedzieć, że wygrał El Drago. Drugiej walki nie robię, bo wiecie, teraz przetestuję kontra Meteo El Drago. Co to było? No. Co to za... Kurde, wszystko mi jakoś wypada. O. Dobra, tu Meteo wygrał. No więc podsumowując, jak dla mnie to w miarę dobry way. Tylko z tym balem to trochę mnie, wiecie, taki słaby jakoś, ale ujdzie. Zmieni się tip, to już będzie lepszy. No cóż, to będzie wszystko, jeśli chodzi o tą wideo recenzję. Następna będzie niedługo. Też BA jednego ze Spark FX. Tak, adekwatnie zobaczycie, nie powiem na razie. Może spróbujcie zgadnąć w komentarzach. No dobrze. No to do następnej recenzji, która będzie już niedługo. Trzymajcie się.